Rusinowie zwali go Perunem, a według Połabian i Pomorzan był to świętowit. Była to pierwsza istota, która pod postacią łabędzia krążyła nad bezkresnym oceanem. Gdy nasz bohater poczuł się samotny, dostrzegł nagle swój cień i rozdzielił go od ciała. W ten sposób powstała dwójka bogów, Sfarug oraz Veles, zwany też Trzygłowem. Pierwszy Bóg został Panem Światła. Stworzył z niego łódź, którą płynął po nieskończonym morzu. Po przyjęciu chrztu przez Mieszka I, postać Sfaroga zamieniono na chrześcijańskiego Boga, natomiast Velesowi przypisano mroczne otchłanie wody, a po chrystianizacji zastąpił on postać diabła. Później jednak znudzony Sfarug zaplanował zrobić coś nowego, mały skrawek lądu, co zapoczątkowało tworzenie się świata. Zmusił brata, żeby wziął garść piasku z dna wszechmorza i nakazał, żeby wypowiedział słowa z mocą Sfaroga i moją. Za trzecim razem udało mu się wykonać zadanie, lecz powiedział tylko, z mocą moją, zamiast tego, o co prosił brat. Ukrył w ustach parę ziaren i oddał Sfarogowi garść piasku. Ten rzucił ją na taflę wody i zaczął się z nich tworzyć skrawek lądu. Żeby nie eksplodować, Veles wypluł ziarna piasku, a gdzie padły, to tam powstały góry. Pewnego razu, gdy obaj zasnęli, Veles, zdenerwowany brakiem miejsca, chciał go wrzucić do morza. Jednak, gdy tylko ciało boskie miało kontakt z wodą, natychmiast w jej miejscu pojawiała się ziemia. Zdesperowany Bożek wielokrotnie ponawiał próby, lecz w końcu odkrył, że swym działaniem stworzył okazałą wyspę. Mało tego, ląd wciąż się rozrastał. W końcu Sfarug zaniepokoił się ciągłym rozrastaniem powierzchni i podzielił się swymi spostrzeżeniami z bratem, który nie wydawał się być zmartwiony. W końcu Pan Światła zaczął podejrzewać, że jego towarzysz coś knuje i stworzył pszczołę, aby ta go śledziła. Widziała ona, jak Veles stworzył z wody kozła i zaczął z nim rozmawiać. Powiadał, że Sfarug jest niebywale lekkomyślnym Bogiem i zaproponował, aby wytyczyć 4 strony świata, co miało rozwiązać problem. Opowiedziała właścicielowi wszystko, co słyszała, i tak też on zrobił. Później rozpoczęły się kłótnie dotyczące tego, kto czym ma rządzić. W końcu świętowit się zniecierpliwił i przypisał Sfarogowi opiekę nad słońcem, a Velesowi nad księżycem, sobie samemu zaś powierzył niebiosa. W mitologii Rusinów istniał wątek walki Velesa z Perunem. Rosyjscy historycy, Iwanow i Władimir Toporow, zrekonstruowali mityczną symboliczną bitwę, wzorując się na porównywaniu różnych mitologii indoeuropejskich i wielu opowieściach i pieśni słowiańskich przodków. Każda kultura indoeuropejska wspomina o walce boga piorunów i wielkiego smoka, węża, w tym przypadku Velesa pod postacią żmija. Powodem, dla którego Veles jest oponentem swego ojca, była kradzież bydła bądź jednego z dzieci. Jest to również akt wyzwania. Veles, w postaci ogromnego węża, wpełza z podziemi i pełznie w górę drzewa kosmicznego, gdzie przebywa nieprzyjaciel. Perun odpowiada odwetem i atakuje go piorunami. Przepędzony Bóg ukrywa się lub przeistacza w drzewo, zwierzę albo człowieka. W końcu ginie, a to, co skradł, zyskuje wolność pod postacią deszczu. Trzeba jednak wiedzieć, że nigdy nie zostaje zabity na dobre. Ta interpretacja jest bardzo symboliczna. Veles znowu powraca. Mit o boskiej walce jest uznawany współcześnie przez niektórych naukowców za wytłumaczenie zmieniania się pór roku przez naszych praojców. Okresy suszy uznawano za symboliczną zdradę Velesa, jego powrót, początek cyklu. Burze i błyskawice były postrzegane jako boska walka. Deszczowe okresy uznawano za ukończoną wojnę, którą jak zawsze wygrywa bóstwo piorunów. Góry wiązano z Perunem i niebiosami, gdyż były wysoko i były suche, a strefy poniżej poziomu morza wiązano z wilgocią. Wspinając się do strefy Peruna, Veles zaburza równowagę świata i należy go umieścić na swoim miejscu. Bóg burzy robi to w zaciętej walce, waląc w niego piorunami, i spędza go do wody pod odgałęzienie drzewa, a poprzez umieszczenie go z powrotem na swoim miejscu przywraca porządek. Potem jest czas pokoju, aż do następnego razu, gdy Veles ponownie stara się wczołgać tam, gdzie nie powinien być. Jeżeli materiał się podobał, to zapraszam do subskrybowania i komentowania mojego kanału Ukryta Prawda Starożytności.